Są szlaki w Bieszczadach, gdzie znajdziesz tłumy i gwar. A są takie jak ten. Oto Bieszczady w bardziej surowej wersji. Bez tłumu, bez blichtru, z historią ukrytą między drzewami. I trochę też bez widoków, ale i to postaram się Wam dzisiaj pokazać. Dziś będzie więc trochę podejść, dużo spokoju, no i mam nadzieję, zero niedźwiedzich spotkań. Jeśli ktoś tu będzie sapał, to tylko ja. Cześć, to ja. Dzisiaj postanowiłem wybrać się w Bieszczady na taką może mało popularną, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawą wycieczkę. No dobrze, nie trzymam Was już dłużej w niepewności. Dzisiaj wybrałem się na Herlatą, czyli taki ciekawy masyw w zachodniej części naszych Bieszczadów. Wystartowałem z miejscowości Żubracze i początkowo taką szeroką, nawet asfaltową drogą zmierzałem dalej, ale tutaj już odbiłem do lasu. I ten las miał się dzisiaj stać moim towarzyszem na najbliższe godziny. Herlatą znajdziecie o tutaj, kilka kilometrów na południowy zachód od Cisnej. Przez górę biegnie szlak zielony, a na wycieczkę najłatwiej wybrać się z miejscowości Żubracze lub od drugiej strony, z Roztok Górnych. Jeśli ta animacja niewiele Wam mówi, to nie lękajcie się. W opisie tego filmu znajdziecie link do wpisu na blogu i tam będzie i mapka, i trochę więcej informacji praktycznych. Tak więc możecie sobie tę wycieczkę prześledzić. Teraz czeka mnie jakieś 400, może 500 metrów podejścia. Słychać to pewnie po moim głosie. No i dzisiaj na szlak nie wybierałem się aż tak strasznie wcześnie, skoro świt. Jasne, jest rano, dosłownie 10 minut temu wstało słońce, ale nie chciałem jakiegoś nocnego wejścia ryzykować. A to dlatego, że Herlata i przyległości zwane są niekiedy niedźwiedzim matecznikiem. Nie ma się co ociągać, bo widzę w prześwitach między drzewami, że jakieś bardzo ładne morze mgieł tam się w dole utworzyło. No a z tej Herlatej można cokolwiek pooglądać. Jest trochę polan widokowych, także cisnę do góry. Rzeczywiście zrobiło się tutaj tak bardziej stromo. Szlak wyrwał nieco do góry. No i Herlata jest takim szlakiem raczej należącym do grupy tych mniej popularnych. A do tego wyszedłem wcześniej, więc nie dziwi fakt, że idę sobie tutaj sam. Jest spokojnie i cicho. No ale po ostatnim spotkaniu z niedźwiedziem w paśmie wysokiego działu, no staram się nie iść tak w całkowitej ciszy, więc wykorzystuję okazję, żeby sobie trochę do Was porozmawiać. Czasami czymś stukam, kaszlę, co nie jest wyrazem choroby, a przezorności. Wszystko po to, żeby potencjalna zwierzyna już z daleka wiedziała, że idzie ktoś, kto niespecjalnie chciałby ją poznać z bliska. Szedłem więc przez ten las niekiedy jak gruźlik. Z daleka było słychać, że idzie coś obrzydliwie wręcz chorego, do czego nie warto się zbliżać. Poranny las miał natomiast niesamowity klimat i nawet strome momentami podejście nie zaburzało mojego spokoju. Ciekawy byłem jednak jednej rzeczy. Czy zdążę? Całkiem przyjemnie się zrobiło, bo po tym początkowym podejściu, które było dosyć strome, teren trochę się tutaj wypłaszczył i idzie się bardzo przyjemnie. Herlata to w zasadzie góra trzywierzchołkowa, no ja podchodzę na pierwszy z nich, czyli Berdo. I już tam gdzieś w okolicy powinny pokazać się widokowe miejsca, na co trochę liczę, bo mam nadzieję, że uda mi się zdążyć, nim te mgły w dolinach całkiem się rozejdą. Jest 50 minut po wschodzie, więc jakaś szansa jest. Pierwsze metry w lesie i już zadyszka. Niedźwiedź by się uśmiał. A przecież już dobrze było. Ale powiem Wam, że jak już się uporałem z tym jednym, konkretniejszym podejściem, to szło się zaskakująco przyjemnie. Cisza, spokój i tylko widoków brakowało. No właśnie,
Sam nawet nie wiedziałem, jakich się spodziewać. Jest Iberdo, co potwierdza też ta tabliczka. Po drodze minąłem jedną skromną polankę. Tam zaraz powinny być dwie małe. No i z perspektywy, z poziomu wzroku te widoki nie są oszałamiające, powiedzmy delikatnie, ale mi zależało na tym, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca pozbawionego drzew. A wszystko po to, żeby już za kilka chwil pokazać Wam to. Najładniejsze światło już zniknęło, ale i tak było ładnie. Trochę oszukałem, ale mam nadzieję, że docenicie to, że zagwarantowałem Wam i tak trochę widoków. Bardzo ładny ten masyw, taki wyniosły i otoczony głębokimi dolinami. No i zmierzam sobie dalej. Teraz już tak na spokojnie, bo zależało mi, żeby może jeszcze spróbować trochę tych ładnych widoków złapać dronem właśnie. A teraz, skoro już cokolwiek jest, już wiem, że to światło zniknęło, to mogę iść tak spokojnie w kierunku drugiego z wierzchołków masywu, czyli Szymowej Hyrlatej. W ogóle nazwa tej góry pochodzi prawdopodobnie od rumuńskiego słowa hovorlat. No i oznacza w zasadzie górę nieprzystępną, taką trudną do przebycia. No i rzeczywiście patrząc, taka wąska ścieżka, ten masyw taki dziki, mało osób się tutaj zapuszcza, nie jest zbyt popularny, więc myślę, że taka trafna. A w przeszłości ta Hyrlata nazywana była też niekiedy Herlatą. To w zasadzie sprawka Aleksandra Fredry. Tak jest, tego Aleksandra, którego znamy pewnie w większości za sprawą zemsty. Jego ojciec był właścicielem Cisnej, więc on tutaj też się kręcił po tych stronach. O, to słońce ładnie wpada między drzewami. Kto oglądał serię z Głównego Szlaku Beskidzkiego, ten pewnie wie, że tam wstawałem 16 dni z rzędu o 4 rano, tylko po to, żeby taki poranny klimat poczuć. No i takie wpadające między drzewami słońce, to jest to, co naprawdę lubię. Zaczynają się chyba podnosić te poranne mgły. Dzięki temu w lesie jest po prostu bajkowo. Sami popatrzcie. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are Wreszcie jest też trochę otwartego terenu, a w związku z tym i widoków, i to po obu stronach tej całkiem urokliwej, wąskiej ścieżki. I have never found the peace. W nie tak dawnej znowu przeszłości przez górę nie prowadziły żadne oficjalne szlaki turystyczne. W historii znacznie dawniejszej natomiast kronikarze wzmiankowali, że ludzie bardzo niechętnie osiedlali się w pobliskiej Solince ze względu na ilość bytujących tu niedźwiedzi. Trudno im się dziwić. Hyrlata wreszcie nie jest górą spektakularną i pełną panoram. Być może te czynniki sprawiają, że ciągle na szczycie jedynym towarzyszem może być hulający wiatr. Co was będę oszukiwał? Od razu widać, jak bardzo różni się od tych najpopularniejszych miejsc w Bieszczadach. Połoniny Caryńskiej, Wetlińskiej czy Tarnicy. Tam otwarte przestrzenie, piękne widoki, ale też często tłumy i gwar. A tutaj widoki są znacznie skromniejsze, za to ciszy zdecydowanie nie brakuje. No i jeśli to właśnie spokoju szukacie, to tutaj go znajdziecie. I patrzcie, jakieś panoramy z poziomu wzroku też się znajdą. I gotta let you go for now. Isn't it true? The truth will finally come out. Bardzo ładnie się zrobiło, bo przybyło widoków i dalej jest pusto i spokojnie.
Oczywiście nie jest tak widokowo jak w czasie tych ostatnich wycieczek tatrzańskich, które wrzucałem na kanał, ale można na czymś zawiesić oko. A ja przede wszystkim czułem niesamowitą potrzebę, żeby wybrać się na taki krótki spacer gdzieś do lasu. No i tutaj jechałem mniej więcej 2 godziny i sobie wymyśliłem, że na tę herlatą wyjdę. Jeszcze mnie tutaj nie było, więc pomyślałem, że dlaczego nie? Po wierzbówce kiprzycy, czyli tej roślinie o charakterystycznych różowo-fioletowych kwiatach, nie ma już tutaj w zasadzie śladu. Widać tylko takie przekwitnięte badyle. Nie wiem, czy to jest naukowe, botaniczne określenie, ale tak to wygląda. No i takim teraz bardzo ładnym fragmentem, ścieżką wąską sobie maszeruję. Całkiem ładny spacer. No i w taki leniwy dzisiaj sposób, bo idę spokojnie i sporo sobie nagrywam, dotarłem do wierzchołka Hyrlatej, 1103 metry nad poziomem morza. Jest tu też taki trójnóg. Sam szczyt nie jest widokowy, chociaż tutaj tuż przed wierzchołkiem jest polana, więc można nieco pooglądać. Wyżej dzisiaj też już nie zawędruję, więc to jest maks jaki osiągnę, ale zmierzam jeszcze kawałek dalej w stronę trzeciego z wierzchołków tego masywu, czyli Rosochy. No i też mnie czeka taki fajny leśny odcinek spacerowy. Tam też powinny być jakieś prześwity. Oczywiście to nie jest przesadnie widokowa wycieczka, ale rzeczywiście można nacieszyć trochę oczy. A przede wszystkim jest tutaj bardzo spokojnie. Nawet w sezonie jest tutaj znacznie mniej osób niż w tych najpopularniejszych miejscach, na Połoninach czy na Tarnicy. Też trudno się dziwić. Wszyscy garną oczywiście do widoków, do tych ładnych miejsc, a to takie raczej dla koneserów. A tutaj kolejne bardzo ładne miejsce. Jest trochę takich przecinek, małych polan, w których da się coś zobaczyć. Z tej strony głównie widok na pasmo graniczne. Za tymi wzniesieniami jest już Słowacja i tam widać takie bardzo ciekawe jedno pasmo Wychorlat. Z takim charakterystycznym wzniesieniem, spłaszczonym. Może mieliście okazję je zaobserwować na tych przebitkach. Na tym odcinku szlaku dotarło do mnie coś strasznego. Oto stałem się turystycznym hipsterem. Tylko koszuli w kratę brakowało. I brody, ale tego mój organizm nie umie wyhodować. Wszyscy na Połoninach i tylko ja tutaj, w miejscu, o którym słyszeli pewnie tylko koneserzy. Ale miło było, nie zmyślam, więc w tempie kolejki do lekarza sunąłem w kierunku ostatniego z dzisiejszych szczytów. Powoli, ale z nadzieją. I didn't know love till you found me. Nic tu się nie dzieje, ale chyba w pozytywnym znaczeniu tego słowa, bo jest po prostu bardzo spokojnie. I ma się wrażenie, że idzie się takim szpalerem wśród wysokich drzew, a to za sprawą tego, że ten szlak, ta ścieżka zielona przez lato prowadzi grzbietem, więc zbocza po obu stronach opadają. No i rzeczywiście tak przyjemnie się idzie. A ja teraz, pewnie słyszycie, muszę się zmierzyć z kolejnym podejściem już na Rosochę, czyli ten trzeci z wierzchołków masywu. No a ścieżka przez chwilę nawet sprowadzała niżej. Taki rozleniwiający ten odcinek, ale w zasadzie dzisiaj po to tu przyjechałem. Nie po żadne jakieś wielkie emocje, tylko na taki spacer leśny. No i póki co jestem zadowolony. Falling fast, so I abandoned ship, held on the Oto Rosocha, trzeci z wierzchołków Hyrlatej i ostatni, na który dzisiaj się wybrałem. Tutaj zrobię sobie dłuższą przerwę. Nie jest taka polanka, dosyć urokliwa i widoki skromne, ale są. No i do końca się zastanawiałem, w jaki sposób też doprowadzić tę wędrówkę do końca, bo można iść dalej ścieżką i zejść do Roztok Ogórnych, a następnie drogą już Doliną Solinki wrócić na parking, ale to rzeczywiście taka szeroka droga, jest asfalt,
No i ja chyba wybiorę jednak powrót po własnych śladach, bo spodobał mi się ten leśny odcinek. Nie jest on jakoś oszałamiająco widokowy, ale ten las jest taki przyjemny, a co najważniejsze, jest tutaj bardzo spokojnie i cicho. Ja te widoki, które tam możecie zobaczyć, oczywiście Wam wzbogacę. Po to dźwigałem ten sprzęt. Będzie widać też połoninę wetlińską w tamtym kierunku, od razu uprzedzam. No a ja teraz zorganizuję sobie jakieś drugie śniadanie, a Wy oglądajcie. I didn't know. Rosocha to dzisiaj świetne miejsce, żeby złapać oddech. Panoramy są tu może skromne, jak budżet studenta, ale miejsce to przypomina taki schowany w Bieszczadach azyl. A przecież nie zawsze tak było. W czasie II wojny światowej przez niedostępne leśne ostępy prowadził szlak kurierski z Sanoka na Węgry o kryptonimie, a jakże Las. Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego w taki właśnie sposób unikali patroli i niebezpieczeństw czyhających w dolinach, przerzucając przez granicę pocztę, pieniądze, broń, a niekiedy też ludzi. Dzisiaj natomiast Hyrlata uczy raczej docenienia małych rzeczy, bo rzeczywiście nic tu się nie dzieje. Tam wrześniowe słońce i dosyć mocno grzeje, na co nie można narzekać, ale tutaj taki przyjemny chłodek i bardzo ładny klimat lasu, więc cieszę się, że wybrałem ten wariant wędrówki. No i po tych ostatnich tatrzańskich wojażach dobrze wrócić, można powiedzieć, na stare śmieci, bo jak jesteście tutaj nowi na kanale, to cześć, ale na pewno przegapiliście informację, że przez ostatnie 2 lata uczęszczałem na kurs przewodników beskidzkich. No i takie leśne otoczenie, polany widokowe i te sprawy, można powiedzieć, takie moje naturalne środowisko. Przy okazji wspomnę, że w przedsprzedaży jest już dostępny kalendarz doroczny, 9. edycja, który pomaga mi finansować nowe różne eskapady, więc jak Wam się podobają te treści, które tu widzicie, to zaglądnijcie sobie do opisu, może Wam się spodoba. No a ja sobie teraz maszeruję, w zasadzie taki uśmiechnięty, bo rzeczywiście jest bardzo spokojnie. No i może da się jeszcze coś ciekawego zobaczyć. Mam trochę baterii jeszcze w dronie, więc może trochę widoków na sam koniec. Idę raczej wolniej niż wskazywałyby czasy podawane na szlakowskazach, ale to już w zasadzie taki standard. Jak sobie coś nagrywam, no to nie pędzę jakoś bardzo. Zielono jeszcze. Wrzesień. Jesieni jeszcze tutaj nie widać, dopiero takie bardzo pojedyncze ślady, tam bardziej na polanie. Już powoli żółkną rośliny. Ale jest miło, powiem Wam, bardzo to był dobry pomysł, żeby na taki chociaż krótki spacer się wybrać. How do I say goodbye? Caroline, heaven knows I'd stay. Mogłoby się wydawać, że nic nowego już na tych polankach, które mijałem w pierwszą stronę, nie zobaczę, ale okazuje się, że znacząco poprawia się widzialność i gdzieś tam bardzo daleko na horyzoncie okazało się pasmo, które jeszcze godzinę wcześniej tak ledwo majaczyło. Nie jestem w stanie stwierdzić, co to dokładnie, bo to daleko na Słowacji, ale jeżeli się uda, to Wam to podpiszę. A to jest też ciekawe, bo jeżeli ma się szczęście i warunki dopiszą, to tutaj ze zboczy Hyrlatej można zaobserwować też Tatry. Odległe w linii prostej o jakieś 170 km, pewnie coś koło tego. Ogólnie z Bieszczadów da się je zaobserwować, no i robi to wtedy naprawdę bardzo duże wrażenie. I'm going out to find her now. Even if I bleed on pavement, Caroline. Sprawnie idzie w tym kierunku, tak przyjemnie się maszeruje, a ja teraz usiadłem sobie na jednej z 50 ławeczek postawionych w Beskidach przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie z okazji 50-lecia tego koła. No i wspominam o tym dlatego, że jakiś czas temu i ja wstąpiłem do tego szanownego grona, do tego stowarzyszenia, a tam zauważyłem ostatnie kwiaty wierzbówki Kiprzycy, więc pokażę wam je, bo to jest taki symboliczny pewnie koniec lata tutaj. Wrzesień to rzeczywiście ostatni moment, gdy natura jeszcze udaje, że jest lato. Pierwsze żółte liście są jednak niczym pierwsze siwe włosy. Niby jeszcze nic takiego, ale już wiadomo, że coś się zmienia. I nie pytajcie, skąd akurat to porównanie.
No a powrót tą samą drogą jest trochę jak ponowne czytanie ulubionej książki lub oglądanie filmu. Niby wiadomo, co się wydarzy, ale czasami uda się wyłapać jeszcze coś ciekawego, co umknęło za pierwszym razem, jak choćby wspomniane wcześniej góry Tokajsko-Slańskie, bo to o nie wcześniej właśnie chodziło. A teraz pooglądajmy jeszcze, nim na dobre wejdę do lasu. Jest godzina 11, bo chwilę zabawiłem na szczycie, na przerwie, a ja nie spotkałem jeszcze nikogo. Czego się tak naprawdę spodziewałem, kiedy tutaj jechałem? Wiedziałem, że ten szlak nie jest specjalnie popularny. On tak w ogóle został wyznakowany oficjalnie w 2015 roku, czyli powiedzielibyśmy, że to taka świeżynka, jeśli chodzi o szlaki bieszczackie. Początkowo miał kolor niebieski, teraz zielony, co nie oznacza też, że na Herlatą nie chadzano wcześniej. Bo to jest góra położona poza obszarem Bieszczackiego Parku Narodowego, więc można tutaj wejść w zasadzie różnymi leśnymi ścieżynkami, a jak ktoś ma taką ochotę i nie boi się spotkań z różnymi leśnymi mieszkańcami, to i na krechę może po prostu sobie wybrać jakąś ścieżką i iść. No ale rzeczywiście, spokój, cisza. Wydaje mi się, że dobrze dzisiaj wybrałem, że postanowiłem wrócić po śladach podejścia, bo jeżeli chodzi o Dolinę Solinki, to ona rzeczywiście jest ciekawa i ma swój urok. Można przede wszystkim poszukać śladów historii, zerknąć na cmentarz, ślady po cerkwi i przyglądnąć się 4 obecnie budynkom w Solince, ale też można zobaczyć, którędy, przynajmniej fragmentarycznie, biegnie słynna bieszczacka kolejka leśna, bo to właśnie częściowo Doliną Solinki. Dlatego to też jest dobry pomysł, żeby w taki sposób sobie tę drugą część wędrówki poprowadzić. Tak jak mówiłem wcześniej, z Rosochy trzeba zejść do Roztok Górnych, a później drogą w zasadzie już Doliną Solinki na parking. Przypominam, że na blogu znajdziecie mapkę i opis, to sobie będziecie mogli sprawdzić, który wariant jest tak naprawdę dla Was odpowiedni. A ja dzisiaj przywiązałem się do lasu i całkiem mi tu dobrze. Wszystko co dobre się kończy, no i moja wycieczka przez Herlatą też dobiega powoli końca. Dotarłem na Berdo, czyli idąc w tym kierunku ostatni z wierzchołków. No i czeka mnie już tylko zejście w kierunku Doliny Solinki właśnie i na parking. Swoją drogą, bo często używam tego słowa, Solinka, Solinka. W tym znaczeniu chodzi o dolinę rzeki, ale w tej dolinie znajdowała się niegdyś też miejscowość o tej samej nazwie. Rzeka ta jest też o tyle ciekawa, że należy do tej nielicznej grupy rzek, które wpływają bezpośrednio do jeziora solińskiego. Gdybyśmy zerwali jakiś listek i wrzucili go do wody i zakładając, że nic by go nie powstrzymało, wyobraźmy sobie taki scenariusz, to on dopłynąłby właśnie bezpośrednio już do jeziora solińskiego. Shipwreck in the dark, far from the highway, far from the start. Dosyć stromy ten fragment, teraz dopiero w czasie zejścia to poczułem w udach, ale pozostało mi już raptem pewnie kilkanaście minut marszu i będę na parkingu. I to jest też dobry pewnie moment, żeby się pożegnać. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta wycieczka. No i ten szlak na Herlatą, jak pewnie widzieliście, nie obfituje w oszałamiające panoramy. Jest trochę miejsc widokowych, ale jak porównacie sobie z Połoninami czy Starnicą, to oczywiście ten szlak nie ma prawa go wygrać. Ale być może już sobie te popularniejsze szlaki w Bieszczadach schodziliście, albo szukacie czegoś rzeczywiście spokojnego, co nawet w szczycie sezonu będzie nieco mniej oblegane. No to myślę, że taki leśny spacer na pewno nie jednego z Was, nie jedną z Was usatysfakcjonuje. A w dodatku za miesiąc, zwyczajowo w drugim tygodniu października mniej więcej, zależy to trochę od sezonu, zacznie się tutaj robić bardzo kolorowo. No i na pewno też będzie spokojnie, bo zawsze na Ceryńską albo Wetlińską w październiku są kolejki, ciężko zaparkować.
Nie wiem, czy słyszycie, właśnie jedzie kolejka. Nie mam pojęcia, czy ją dogonię i jakoś uda mi się kilka ujęć zrobić, ale spróbuję. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie znać w komentarzu. No a teraz do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!